So don't worry about your rain, Adrian. Enjoy it. Own it. Embrace it. Become it. I am getting now motivational talk about rain. Yes. You just did. Okay. Let's see. Where did that one go? That was a really good question. I'm looking for it. Here we go. Ryan is A asking, teraz how do we opowiesz mi, think... do czego ci potrzebna maska Uroborosa. Owszem, ale All right, well, here we go. Ryan is asking, how do we think they will unload cargo on the moon from a starship? And it keeps moving every time I try and click it. There we go. It's an elevator. Elevator or crane, Yes. some kind of moon crane. Would it be a moonovator? No. I'm just gonna put my foot down on that one right now, unanimously, without question. No, not a moonovator. It is a moonovator? moonovator. All right. Okay, fine. there we go. It's a moonovator or a wonkavator, one of the two. All right, fine. You sold me with the wonkavator. You sold me Okay, why is it a wonkavator? because you need to watch Charlie and the Chocolate Factory. Okay. Oh, thank you. 3-engine fire. I don't know. What were you gonna say, Adrian? They have been issued for static fires before, so I would say they indicate a static fire at this point. Like it's getting really hard to really spot that because it's getting frosty, then unfrost, then still there. We have no visibility into, what temperature does the locks need to be? What temperature does the methane need to be? Is everything, all the parameters met? There could be a number of reasons for them going into a hold and for that to not hold up. But ideally, that's what we're looking at here. If we mirror the test earlier, the spin prime, neat. But to be we have another indicator here in play if we think this is a static fire, which we are very much thinking at this point. The siren, which might be in play here. So we'll see if that comes up at some point. Indeed. And I can hear him, saying like, move it to the left a little bit, down, that kind of thing. We put out a video on it. I wish I had the link handy, but that does exist on our channel somewhere back in the recesses of the SN1 days. But yeah, good question. 7-engine static fire. You see it there in response to Eric Berger. Love it. Cool to get confirmation, because that also, I would say that kind of heavily implies that the last two static fire spin primes that look very similar were indeed 7-engine spin primes. I would at least bet on that at this point. Yeah, that makes perfectly logical sense. So, 7-engine static fire. Let's do that. I mean, I'm suddenly ridiculously excited here. Yeah. You gotta love getting a little bit of information and being able to, confirm sort of what you're wondering about, rather than just sort of going into a blind. Both are fun. That's part of the fun of tank watching. It's not knowing what you're going to see. But now that we know that all the indicators that we've been talking about are indeed leading up to a 7-engine static fire is kind of nifty. And Nick is reporting siren. So we're 10 minutes out. That's the 10-minute siren just now. Nick and Mary in our back channel both reporting that we have a siren. I am ready for it. I think everybody here in the chat is ready for it as well. Adrian, how do you feel? Excited. This is the most engines that were ever fired before. Hopefully will be fired below a Starship prototype. So this is majorly exciting. I'm shaking. I'm putting 7 Raptor engines into chat, because if we get a 7-engine static fire, I think that's appropriate. I feel like that's very fitting. So we might look at like around 27, maybe. All right. Oh, what? Burst vent already? A what vent? I think I might have missed this one. Wait, no, sorry, Alex. Okay, no. There's a new indicator
that Tell me about basically it. signals immediate firing. It's on the right side of the main close-up view. Okay. And And what is it an indicator of? imminent firing, like very, very imminent firing. We are talking about like less than 2 minutes. Okay. 2 minutes. So, All right. So it's not like the but it's engine not, chill vent on it's not, starships where it was it's, like 12 seconds yeah. or something. It's a little But bit it's more not longer. happening. It's not happening yet. So just to clarify that, it's not yet happening. We confused it. Got it. Yeah, no, I hadn't heard of that one yet. Yeah. So All right. watch So for that. moving forward here, we're under the 10-minute count. Siren has happened. Notmar went out. Overpressure notice went out. Elon tweeted 7-engine static fire. So that is what we are coming up for an attempt here. This is getting exciting. Extremely exciting. I'm ready to shut my mouth and listen to the rocket do its thing. Space Pope, thank you for the support. This is great. This will be the most number of Raptors ever fired. So exciting. I am as well. Whew. So that next indicator that we're looking for is going to be that you called it a burst vent. Yes. That's then that would be the next. Like that's what we have. Oh, you need some names. So that's what right now is the name. And you said that's around 2 minutes. No, yeah, like less than 2. Less than 2. Got it. Okay. Basically, it's the be quiet now. It might happen soon. Went. Got it. Well, before I have to be quiet, I just want to thank. I see a whole bunch of members coming in. Jim, Kevin, and Oscar all becoming Capcom members. Thank you so much for the new memberships. We so appreciate the support. It's absolutely critical to help us do what we do. Pay for all the data on the robots. Pay for the robots. Pay for our time. Pay for all sorts of equipment that allows us to do things like our Artemis coverage, if you saw that. So thank you so much to all of our members. Thank you so much. And at Capcom level and above, one of the perks that you get is Discord access. So if that's what you want, if you want to hang out in our Discord, become a Capcom member. Let's see. Siren was at 10:17. So if we 5 take more minutes ish. yeah, sometime in the next 5 minutes. This is I kind of fear for talking, but we are still probably a bit away. But yeah, it's always cool to move into these minutes just before it are the best. I'm sort of imagining being at the perspective of one of the cameras, like actually being in one of those locations at this moment. That would not be safe, and the area is entirely cleared out, of course. But just sitting here listening to the, I don't know, whatever insect that is, cicada, like little buzzing insects and crickets, and hearing the vehicle venting. Just to confirm again, yeah. Julio in chat is asking, how do we know it's 7 engines? Because Elon tweeted like 5 minutes ago. Just waiting for the final indicators. Before I'm T0. over here spamming emoji in chat. I mean, it's one strategy to deal with the stress.
So you said that that burst vent is going to be on the right side of the orbital launch mount from the perspective of the camera on the left? Yes. All right, all eyes on the prize. We'll also note by getting 7 messages by Michael and Alex in the back channel. Of course. Yeah, that's a given. Because they will probably see it before us. I don't know. I've got my eyes glued to the screen here, looking at the orbital launch mount. Could be any second now. I see that there's 21,000 of you out there watching. Thanks for joining us. We're being quiet because it could be a firing any second now. We're expecting a 7-engine firing per a tweet from Elon. And we are coming up on 10 minutes from the 10-minute siren, so any moment now. It's like I don't want to say anything. I don't want to talk. Yeah, it's hard to balance. Only short sentences, Jack. Okay, Adrian. Then 6 words. The rule now. Still no vent on that right side. Yeah, we're coming up on 12 minutes after the siren. Again, there could always be holds in this countdown. We don't know. All we know is that the 10-minute siren sounded. Yep. Getting anxious for every sound I'm hearing right now. I know, right? I'm like micro-analyzing each individual vent sound. What is that one? What is that one? Like trying to triangulate the sound. It's so tough. It's like when do you start talking? When do you stop talking? I don't want to talk over any testing. For real though, we have Starbase Live as well. Go check out Starbase Live. We don't commentate on that unless we're doing like a special thing. So if you want absolutely no commentary, go watch on Starbase Live and watch this one with muted.
Just second screen it to get more camera angles. Yeah, that's never a bad call. Thought maybe they would try and aim for 12:30, like right on the dot, but seems like no. Huh. This is going for a long time. Yeah, at this point, I'm starting to think maybe we've hit a hold of some kind. I mean, I think it's probably safe for us to talk, given that there is that burst vent that we've been talking about that should give us an indicator that it's time to shush. And at Yeah, this that's point, true. I don't know. Maybe I'm going to regret this later, but it seems like we're in a hold at this point. We can get back to a little bit more commentary. But yeah, I feel like with the siren being sounded, we have kind of an indicator where they wanted to go ish. So this at least feels like a hold, which doesn't mean it's an abort. But they could still wait for something and then go. So they might be. There's still some wiggle room here. Sure enough. So interesting that we got the siren, and now we're waiting. Yeah. It could also be, just to point it out, that the siren is just wrong, like wrongly informed, because there's of course an information chain of humans giving information to each other to sound that siren. So there could always be the possibility that some timings are just a bit wrong. I mean, yeah, Or maybe the time's just off by 4 minutes or something. I mean, all the indicators were there. We seem to be progressing straight into it. Yeah, that's true. I am inclined to think that the siren was right. All right, well, we will wait and see what happens next. They have plenty of time in the window. Goes till 8 p.m. local. It's 12:30 local right now, 12:33. Well, if it was a full abort, we would be seeing a depress, which we have Yes. not yet seen. So, I mean, I'm inclined to say hold, which is better Yeah, than an abort. Basically, the depress is our indicator for hold. The static fire is the indicator for, hey, static fire. Wow, what a pointless thing to say, by the way. A static fire is wow. Okay, remove that from the script. And as But long yeah, as we they- don't see a depress, I'm optimistic. Right. They have not depressed yet. We are holding, waiting to see what happens next. Yes, It's not necessarily. They wouldn't necessarily do the siren. I wonder if they would do the siren again at this point. Like if they are ready to go, or if they would just fire and the siren. Does the siren cover a large amount of time? I'm trying to think back to all of the previous testing. If they've done the siren more than once with only one firing, does that make sense? Yeah, I really, as soon as you mention these, I'm always also in this mood where I'm instantly going through every single thing I can recall that is related to that, and you just go through all of these tests. But let's be real, alone on this vehicle, we have seen over 15 tests at this point. So, at some point, your brain is just getting this
this mesh of information you have about these tests, right? Yeah. Oh man, I need like some sort of way of organizing all of that information in some sort of maybe like a grid, maybe like Yeah, like on a some kind of sheet, like maybe like like spread out on a sheet. yeah, that would be great. Sadly, that technology doesn't exist yet. It's not invented. But as soon as that's invented, that would be great, right? Oh man, I mean, all the indicators were there. Elon tweeted that they were going for a 7-engine static fire. The siren sounded. So question mark? What happens next? We'll just have to wait Static and fire see. or depress. I mean, it's one of the both, right? Yeah, So if hopefully, you- hopefully static fire. So if you like depresses and static fires, you win guaranteed. Yeah, Maybe never hope for one or the other, and then you'll never be disappointed, right? yeah, just be a depress fan. Reaper, thank you for the support. Talking about orbital refueling, I think, and like a piston in the tank. Best part is no part. This sounds overly complicated, but good idea. None, just the same. Dakota, thank you for becoming a Capcom member. That gets you into Discord. Jack Crabtree, thanks for the support. The Captain Fuzzy, thank you for the support. They say, will a new tower at KSC have to undergo any sort of approval survey like the FAA impact study, or will it be preempted because it's under NASA authority? I think they already had approval for environmentally for that Starship pad. So not an issue. Yeah, we are still looking, just to recap what we have seen so far, we have seen all the indicators leading up to a static fire, including a siren. And we are now waiting and looking at booster 7 in a hold pattern. Yeah, just waiting and seeing if there's any more indicators coming up. And look at that, the hydraulic pressure unit cover right there. That there's some venting from that. oh, that's I'm not sure. Yeah, we have seen that before, but I don't have any times connected to it. But that's an interesting vent. So something is changing. Well, they use the hydraulics to gimbal the engines, right? So could be a gimbaling test going on right now. Oh yeah. But like that at least confirms something is progressing. Like a status changed. Yeah, I don't know that I would call this a hold anymore. Yes. This looks like some sort of active testing, just not a engine firing. Yes, I agree. Which is weird because we got the siren. So we'll just have to wait and see. There's basically 2 vents that we're looking for at this point. One that you'll see on the right side, which will be a depress vent if they're depressing, and one on the left-hand view on the right side of the orbital launch mount, which would be a burst vent, which, Adrian, you were saying occurs shortly before engine firing. So yeah. But this seems now like a bit of a different flow with these also. Like sun lead becomes a bit weird. We are in weird mode again. I'm really curious what this hydraulic pressure unit is doing here. Can I answer that and say it usually produces hydraulic pressure? I mean, usually. Yeah. So that's interesting because you were thinking maybe they gimbaled during the spin prime earlier. Yes. And now we're seeing activity from the hydraulic pressure unit. Can I roast myself there? Go for it, roast away. Yeah, but I didn't see any activity of that during the spin prime. So why would it now show any activity when it didn't show during spin prime? So there's no correlation there between the tests. Yeah. All right, well, HPU is going to keep doing its thing. Just wanted maybe to join the party and just vent a bit as well. I mean, I have to be that guy. It's not like this venting is okay, right? I recall that we saw that area venting before, and I think the last time it happened we also were worried,
But yeah, in retrospect, it looked fine. Yeah, that was after the anomaly, right? That's kind of why I was asking if it's okay. Like, is that a nominal hydraulic power unit, or is it an angry one? See, here's the thing. I think if that is an anomaly, if that would be an anomaly, they would detank. Oh yeah, good point. Duh. Like as soon as they see something that is so off that they could lose the vehicle, I feel like that the first thing they would hit is the big red "Don't move further" button. Yeah, that makes sense. You and your logic. Yeah, I like logic, and also tacos. I like tacos. Thanks. Now I want tacos. Yeah, same. All right, well, this is interesting. I see a question, someone asking how long can they hold after fueling before they have to recycle. I think we might be about to find out. Yeah, this is experiment ongoing. Ask us in 5 minutes again. I'm like absolutely floored at the idea of getting some more footage of the Raptor engines gimbling. Last time they did that posted that gimbal test with like the camera looking straight up, that was super nifty. So we're still waiting to see. No detanking, no depress has happened. Hydraulic pressure unit is venting like crazy. And looking for the burst vent to maybe do its thing on the right side of the orbital launch mount there. The anticipation, it's ongoing. You're going to have to add an HPU venting column to the spreadsheet. And it'll only get used twice. Did you actually? No, but it's always funny to have like some of these indicators that come up once and then never again, and you're like super sad looking at the spreadsheet and being like, well, that was a waste. One. Yeah. That reminds me of the ships doing their like the flap vents, and would be like, what is going on with the flap vent? Like that looks crazy. And then it only ever happened like a handful of times. Yeah, or the mustache vent. Yep. All right, so we have a still active vehicle here. They could fire right now as I'm talking. We're hopefully not far away from another test or another attempt at the test. I wonder if we get another siren or what, but either way, that is why we are watching. It's because you never know what you're going to see down in Starbase. The good news is there was no depress vent. My God, I can't talk under pressure. Yeah, there was no depress. So this is still ongoing. Like they didn't detank it, nothing. So this is good. Still. Come on, fire up those engines. There, I'm putting 7 Raptors in chat for luck. Oh, Kevin had the same idea as me. Good job, Kevin. First 8 just to see what happens. No, you've broken it. All right, well, we're just in a holding pattern here, waiting to see what happens next. Depress or burst vent or something else. HPU just detaches from the stack and flies into orbit by itself. Single stage to orbit. Single HPU to orbit. SHPU O. TO. They said it couldn't be done. HPU units can fly. Okay, that was pretty good. HPUs can fly, yeah.
You can tell the commentators also going mad while waiting. I mean, I'm just excited here. This, like we were saying earlier, would be the largest number of Raptor engines fired ever. Yes. Like, period. It's a pretty big milestone. I like milestones. I like testing, and I like testing milestones. Because it means you're making progress. It's good. I'm so curious what is going on with the hydraulic power unit. It's just a new vent to confuse us. They're like, turn that one on. Does it do anything? No, but it confuses people. I mean, I guess the duh answer would be it's doing hydraulics. Yeah, probably. It's powering the hydraulics. Like, okay, duh. But I don't know. I want to know more. What are they doing? Are they moving some engines around? If they do fire, if they do end up doing a static fire here shortly, I wonder if there'll be any gimbling during it. Oh, I think there's the burst vent. Yeah, static fire imminent. There's the burst vent. We just saw it. All right, here we go. There you have it. We're going to have to Wow. do the standard analysis, but that certainly looked like the most number of engines I've seen fired so far. What could have been a 7-engine static fire of Booster 7. And it's still standing. Is it just me or does the orbital launch mount look roasty? Yeah, the orbital launch mount took something of that. Wow. That was quite a test. A milestone. Look at the massive dust cloud just floating ominously upwards. Wow. That was was cool. excellent. Yeah. Another step in the Starship test program completed. A big old honk and static fire with Booster 7. That was amazing. That felt also longer than like 2 or 3 seconds. Like more like 5, 6, 7 range maybe. I have not counted yet, but it felt longer. That was a good sustained test. Yeah. You gotta And love it's it. standing. Wow. Yeah, the legs look a bit rough. I'm like trying to see is that show or do they actually get kind of scorchy there? Either way, that was certainly looked like a nice clean firing. No, I didn't see a lot of debris kicked up, although I'll have to go back and watch it again. And like you said, it seemed like a nice long firing, so I love that. That was cool. That was worth the wait. of course, yeah. I mean, we could have had to wait till like 8 o'clock. I mean, that's when the window closes for today, so it's not even one local. Alex pointing out in our back channel that was the exact same sequence as we've seen in the prior 2 spin prime tests. There were 7 engines. Yeah, perfect. Well, that was awesome. Thanks everybody for watching stuff like this. I mean, coming to hang out, watching Starship tests, booster tests. It's good stuff. It's just fun to be able to do. Chris, joining us so I can jump out and edit a video of this and get it on our channel as soon as possible. Chris, Hello. hi. Hello, Bye. everybody. Yes, hello, Jack, and thank you, Jack, and bye, Jack. Bye. That was fun, wasn't it? Yeah, that was lovely. I love that. It I've felt actually- so powerful. I've actually done one of those things I don't like doing, which is at Elon.
because he's obviously around and watching it. He replied to Eric Berger's tweet, which thankfully linked our stream. Thank you, Eric, if you're listening. Confirming they're going for a 7 engine test, so I think it's fair game that I at Elon asking if that was all 7 engines, but from the visual indications, it certainly looked like all 7. Yeah, that is. I feel like this was really the sequence they kind of practiced with the 2 previous spin primes, which was the engines lighting up. I feel like in 3 sequences. So basically, three stages of engines lighting up here. And yeah, it just looked awesome. And also successful, right? I mean, booster's still standing. Yeah. Nothing exploded. You know what? Those of us, especially people in chat who are like veteran tank watchers, we remember the days where the tests were not just if things happened, it was also what happened afterwards. So it was very, very very good to see that everything is still standing. And I'll tell you one thing, I thought that looked really controlled, and that's hard for me to say because what are my examples of what's controlled, what's not controlled? It's just the way you visually see things. I remember the old static fire tests looked quite rough and debris firing everywhere and quite a little bit of fires or whatever. We saw one recently with a recent static fire test where it started with a little grass fire. I say little, but it was a grass fire. And it was almost the kind of the thing you'd always look for after a test that, ooh, is everything still standing? There's no like crazy venting going on. This looks really controlled. I don't think we've even seen a depress vent yet, have we? No, but sometimes that happens that they hold a bit after the test, maybe check if everything's good, and then depress. So that sometimes happened, especially on the ship testing campaign, and yeah, we'll see how they move from here on. I am just desperately looking for the host panel so I can see the questions we've got. Here we go. I found it. You can tell I've not done a stream in a while. I'm like, where are things? I don't know where I'm looking. Anyway, there's little grey things to worry about that. It's just because it's live and it's doing this. But if that had happened during the static fire test, it'd still record locally, so it'd have been okay. But luckily, it all looked great during the actual test itself. Now then, Adrian, I'm going to ask you a question because I want to know this because I'm kind of catching up myself. What do we think is coming up next? Do you think, because the chat always, and I don't blame them for asking because I asked the question myself, do they really need to go for a next level of testing before we get towards that 33? I mean, we're looking for like a ring of maybe Raptors firing, something like that. What do you think would be the next milestone for a static fire test with booster? How many engines? I feel like with a bit of luck, we might see that in upcoming spin primes because they really were careful with this one and wanted apparently to spin prime it before they static fire the setup. So we might see them do that in the future as well. We'll see. Yeah, good question. How much they will go up. I don't think they will go up engine by engine. That would be a lot of static fires, and at some point that booster might be like, stop. So I'm maybe like in the range. I would hope, and this is not funded by anything, but I would hope in like the range of 12 to 14. That would be cool. That would be a good step, I feel like. I'm just going to change the pin as well in top of chat because I was just mentioning into chat that we have 2 competing teams. One where they say, don't talk, and the other one's when we don't talk, say, do talk, start talking, say something. Because the reason why we go more quiet ahead of a test is that we don't talk over it. The last thing you want to do is watch a static fire test with us mid-sentence in some super chat kind of chat. So that's why we always go a little bit more quiet towards a test. That was quite fun because it was held for quite a lot longer than we thought it would be, based on the T-minus 10 minute siren, which is not really a T-minus 10 minute siren. It's kind of a siren saying there's a test coming up. They aim for around 10 minutes, but of course it never is bang on the dot, so you can't set your stopwatches by it. But luckily it's just a case of making sure we don't talk over the noise of what we hope are 7 engines. I'm checking my phone as I'm talking because we have some tweets by I'm looking for one just in case Elon replies. Look what you've made me become. I'm now a social media hogger where I'm watching my tweets just in case we get a reply from the boss. But so far we've got tweets from Mary and Nick, and I'm just going to make sure they're into chat because they are people there
our people there, Nick and Mary, who have taken some wonderful photographs. Here's Nick's first of all in chat, which I've RT'd already, and I see one from Mary. I'm just going to find it. And there's Mary's on a video. There we go. You lucky people. Mary's Nice calling content. it. Mary's calling it Booster 7 engine static fire. So let's put that That one to sums chat it as up. well. But yeah, I think what we observed there was indeed a hold. This with the siren being delayed and everything. I feel like that kind of was what happened, what we observed there. And yeah, it seems like whatever happened then was resolved, and they moved on. And also, that could be the case that they just have check-in holds, and they were like checking a bit longer. Because you don't want to fire 7 Raptor engines blind, I would imagine. Hang on a minute, I'm doing things wrong here. Here we go, 1 second. There is a replay for people who are catching up and can't be bothered to backwards in the stream a few minutes. I have actually tweeted a video clip of the static fire test, and Jack has just left to do a proper video, so you lucky people will have some good views of that coming up in a short video in a not too distant future, because Jack can turn those things around like wildfire. Be very careful not to mention anything like grass fire after the previous incident, but it's certainly an interesting time. I just want to go through a few of these I've seen here where people are just mentioning in super chats and questions. I want to run through these quite fast because the first one I saw is something I want to read out. RP Gallagher says, "Can you say happy birthday to my friend? You..." Yes, I saw what you did there. Good try. I'm not doing that one. Nearly fell for it. Joe Ponce, "Let's light this candle." And we've done that, thankfully. Just lots of emojis of 7 engine tests. Trevor Sesnick, we know who that is. As always, super thanks to Adrian for T0 predictions. I tell you what, Thanks, Adrian, Alex. I've got a clip of you recently with a test where you go, and it's about to test, and literally as soon as you finished the word test, it tested. I thought that is spooky good. That was funny. It was an accident, but it was funny. Yeah. Francis says, "Feeling excitement all the way from South Africa." I always love seeing when we've done it already. We'll do it again, but we see where people come from, and it's just all over the world. Really is fantastic to see that. Dave Wolf, 5 gift memberships. Thank you, Dave. If you got a gift membership from Dave or anyone else during this stream or other streams, please thank those people because you've got into our membership system for free thanks to their generosity. So it's always nice to say thank you to the person you received it from. Lots of people just looking forward to the static fire. I'm going to put them into the thing there because that is just appreciated that people support it. Once we get the ticker back, at least, anyway. Let's not get any questions here. Do we know how many engines they've swapped so far on Boost 7? Adrian? We call 1. That's what, but I'm not sure. I'm sorry, I'm not sure here. Sometimes they do it sneaky at night, and sometimes I need sleep. So, yeah, you cannot. At this point, I think we see a small grass fire here. That is now ongoing there after after the static fire. So this feels like a deja vu. We know these things can happen. That's the thing. How far away is that from the launch site? Like not that much, right? It should be there on the right, there by the lock stop coolers, I think. Ah, right, yeah, I can see it now, yeah. So that should be like, I would say 500 meters ish. I'm very bad at guessing distances, I have to say. No, wait, the boosters less than 200, I would say. See, that's why I should not guess distances on stream. A question about the blinky lights on the orbital launch tower. We've seen those crazy strobes during night streams where they've now got these white strobe lights flashing, which we see more obvious during night, obviously. But they've also got the green and the red lights and what have you. Have we got any indications of what they're portraying when they flash the different colours?
I don't think we have like a full overview yet. They indicate some sort of like patch status and like area status, it seems like. But I don't think we have like a detailed overview of which color indicates which yet. But based on what I would say, it's like green. Green is probably get to the area, and red is why are you here. This would be my expectation at this point. Right, a question. I'm looking for questions that are really tailored for you, Adrian. Hence, Anthony asks: in the event of an abort, can the fuel be put back into the storage tanks? Oh yeah, they that's why they have like recondenser operations there and everything. That's what they try to do usually, because you don't want to waste all of your fuel you put into the vehicle. So they're not venting out everything there. They are trying to recondense it, to cool it down again, bring it back to the tanks. So they breaking news. Sorry, Adrian. I hate to interrupt you in the middle of something that you can answer, but Elon has replied to our static fire tweet. I'm just finding it. Elon replies: chamber pressure looked good in all 7 engines. Glorious news. That's very good news indeed. I like that. Good, successful tests are always good tests. So that was the most successful firing of Raptor engines so far. That confirms it. Yeah, I can't just not reply to that. I'm going to find out good. what's next in the test milestones, and I don't want to talk and type at the same time because I'll send him some gobbledygook because I can't multitask to save my life. But no, that is great news. That confirms. First of all, that's the main thing. This is now a new record. That's the first time they've fired up 7 Raptor 2s, or ever Raptors at all, at the same time. Remember, they do fire up Raptors a lot at McGregor and places like, obviously with their test sigils, but they're 1 at a time. This is 7 at the same time. And that's a big deal. And that is progression forward. We are ultimately going towards that 33 engine static fire test, which is going to be something, because I thought that 7 engine test was very impressive, to say the least. So what 33 engines would be like would be something else. Yeah, I am so excited for these high amounts of the of engines tests, because these already are so impressive and so powerful. And imagining 33, I mean, that's way more than this. This will be crazy to watch. Indeed, and luckily we've got a replay we're going to show you now. Michael has queued it up for us, so you lucky people, we're going to see the 7 engine test again right now. Here it comes. Any second. There goes. That's an impressive growl. And that's 7. That's 7, not 33. That's 7 engines. What's 33 be like is going to be incredible. And I also look forward to the actual launch itself, because the launch itself is going to be those 33 Raptors singing all the way uphill. It's going to be something else. It really is. That's not even 1/4 of 33. Just crazy. You can see all that, like the dirt and everything just flying around. It's so much. I think Adrian, that was the thing that caught me the most visually wise after the firing itself, was that huge cloud of dust that is thrown up, just hanging above the top of the orbital launch tower. I thought, wow, if that's what 7 does, what's going to be like with the full engine test? It will be a lot. Yeah, it is a quick update on the little grass fire. It's not really that dramatic just yet, so that's good. That's good news. Yeah. Looks like it's calming down a bit there. That's I like that.
Speaking So yeah, of next up. Oh, sorry. Sorry, we must have some delay because we keep talking over each other. But yeah, go for it, Adrian. You were talking. So they have still not depressed this booster, right? Oh yes. So we are now way past this test, and it's very much under pressure still. There was no depressed event, nothing so far. Since the fire, it has been very constant. A quick thanks to Roberts. Become a Capcom member. You'll get access to our Discord, which is always a fun place. It's actually my first. I don't know if you got them mixed up because Mary was earlier, I think. So, but again, I'm sure it's very much appreciated by all concerned. Thank you. I appreciate it. There he is. It was Nick's birthday I'm back. yesterday. Yeah, that was good I'm timing, back. actually. It was perfect timing. What did you think of that then, Nick? Because you were there. How Ooh, did that it come was across to it was you? lovely. It was a lovely little static fire there, Chris. And Mary agreed. It was a very beautiful static fire. It was a beautiful spin prime too, says Mary. So we enjoyed it. It was gorgeous. It was a little hot. They made us wait a little bit, but you know, that's fine. We're not waiting all day long, which was awesome. And man, that was the heat haze is not my favorite. As anyone who's seen that picture that I posted and that video that Mary posted, it's a little heat hazy, which can be a little bit of a bummer on the actual detail. But yeah, I thought it was pretty good. What did y'all think? This grass fire has me a little worried. I do have a few cameras near there. Yikes. Yeah, we're keeping an eye on it. It's not got any worse, shall we say, since I first saw it on the views. You mentioned near our cameras, so it kind of panics me a little bit. But yeah, hopefully Well, that's not that too won't far get... away. No dear. That's all right. That's the risk you sometimes take with these things, unfortunately. But yeah, Exactly. Yep. quick Go ahead. thanks Let's to hope it goes out soon. Quick thanks to Chris Harrison to become a Pirate member. Thank you for your support. I always like reading these out because this support is what allows us to do these things, and it's extremely important to all of us that it is appreciated in that way when you can. Because I know a lot of people can't do it, but they appreciate us all the same. That's just as much value to me as it is to the super chats. But Jordan, your one, has become a flight engineer member, so that is major support, Jordan. Thank you very much, and absolutely appreciate it. Wow. Breamy asks, I'm sat here at the KSC looking at both Artemis and Starship. Thank you guys for all what you do. I also got caught my first launch last night. So that was the Falcon 9 launch. The weather delayed Falcon 9 launch with Starlink. So yeah, well done to seeing your first launch. Hope you enjoyed it. Speaking of SLS, yeah, that is coming up. They're going to do a cryogenic test next Is that on a the... depress vent? Sounds like it. Here's something. There's a depress vent, right? Yeah, it was just going in the middle. So they are depressing this booster now. I can certainly hear it, yeah. That's good. So the progress will be the road will stay closed for a good while yet because obviously you need to depress the vehicle, and then they'll open the road, and I'm sure they'll get a little fire truck down there to sort out a little grass fire, which is concerning me more now. Nick's mentioned he's near our cameras. Suddenly got very personal with the grass fire. Anyway, speaking of the SLS question, I just want to quickly round up people because people keep asking about what the situation is with that. That is currently targeting the launch at the end of the month. It is on target, but it's got to pass 2 to 3 things. The first thing is the cryogenic test, which is coming up. That's going to test the TSMU, which is the Tail Service Mask Umbilical Liquid Hydrogen Quick Disconnect seal, because they found there was an issue with the seal. That's why it was causing a leak, and that's why they scrubbed the last time round. If they fix that and it proves it during a cryogenic test, that means it's passed through the repairs that they've done on it. And then they've got to get a waiver from the range for the flight termination system batteries, which we believe they'll get. I believe they're confident until through October, so it's just a paperwork thing on that side. And that will allow them to set the launch date at the end of the month, which is a few days before the end of the month. And that should stay on track. But I will caution people, even though they might get everything through and they'll get into a countdown, they've still got a lot of challenges to go during the countdown itself. The last 10 minutes and the last 30 seconds, there's so much going on there that could easily trip it and scrub it again. So when they do get back into a recycle for SLS and back into a countdown, just have it in the back of your mind. It's a very complicated thing. They've not yet got down to engine ignition, apart from a green run testing.
with an integrated SLS stack on the pad. So it's a long way to go before they actually see this thing launch. It might launch first time at the first attempt when they get back into the recycle, but we'll see. But just a little bit of caution, because people think SLS is scrubbing. It's like, oh, it's kind of expected. It's a first time flight of a vehicle. And you're going to see this with Starship, bringing it back on topic with the Starbase. When they get into launch day with Starship, it's going to be something where, say it's launch day, and they get down to T-minus 10 seconds. They could easily have an abort before then. They could easily have an abort engine ignition where some of the engines don't light, and they'll recycle and try another day. That could easily happen. So again, with these new vehicles, patience is the key word there. I mean, we have seen it a lot in the past as well with Starship. We have seen loads of aborts, especially on the flight test, on static fires. So that happens. And especially with these super big vehicles that are complex to operate, sometimes you run into issues you have never seen before, and you need to learn. You need to learn how to operate these vehicles. Catching up with some of these comments, Mark asks, who's under more pressure, B7 or Adrian and Jack? the funny thing about the streams is the pressure is that you really don't want to misrepresent what you're seeing, which is the first thing. That's obviously key. But the second thing is, with us not seeing like a countdown clock, SpaceX don't provide a countdown clock so we can watch it. So we have no idea when the thing could fire apart from visual indications. As we saw, luckily, with this test, we knew where they were getting very, very close to static fire test. But you don't want to talk over the engine ignition because that's the sound you want to hear. You don't want to hear our voices, you want to hear the sound. So that's the pressure of commentating during a static fire test. I've got to answer this question. David Michael Tooton asks, is L2 membership a good deal? Well, if I said no, that'd be crazy, because it would be. I'll tell you one thing though. I don't like to overplay things. I don't like to pimp things up without good reason. L2's been going. Remember, the channel's been going 2.5 years, but the site's been going 15 years. And L2's been going 14 of those 15 years. So it's even longer than that, sorry. I beg your pardon. It's been long. 2005 I started the site. So it's been going on since 2006 with L2. And the collection of data in there we've got, and the way we keep updating it daily with more content is... I think it's one of our pride and joys. I don't oversell it because you don't want people joining L2 for the sake of grabbing stuff. You want people, as it was designed, who like what NSF do and want to support the site, and that's our way of repaying them by giving them a subscription to L2 so they get more access to more content. But the ultimate thing is making sure that NSF, the free side, is that good that people want to support us. It's a very important balance to do, but the answer to that is yes. I can tell you we've got like a 90% renewal rate on L2. We don't have a lot of L2 members, but we have a 90% renewal rate, so that shows people like coming back to it, and they obviously like it's the proof's in the pudding now, I would say. Gmez has become a Red Team member. Thank you for your support, and so has Kirk, who's upgraded to Red Team members. That's something I do as well, where I look after the Red Team content. When you're a Red Team member, you get an extra part of your membership panel, and I'll probably describe that terribly, but on your YouTube profile, you've got memberships, and you can see what perks you get from that. And one of the perks for Red Team is like photographs, video clips, things like that. And I feel that every day. So it's something that's not left for a week and nothing goes in there. It's literally daily that more content goes in there. So that's a lot of fun. And Derek Ross has become a Capcom member. And with that, you get all that and access to our NSF Discord, where we mentioned it earlier. Yeah. A lot of questions, Adrian, about the flame trench. They're still skeptical about why no flame trench. What's the consensus through this being a successful strategy? P.S. I like flames a lot. That's Steve. Flames are awesome as long as they're heading in the right direction. And trying to see how this all will work out. Obviously, we haven't seen 33 Raptor static fire yet, and we just saw 7, which was more than we've ever seen before. So today was a special day for sure, but hopefully to be quickly outpaced.
Disney Lovers asks, did they test the water deluge yet on the orbital launch mount? Not that I've noticed since that one test that we saw. Keep talking about this test like it was the back in the old days we had the water deluge test, but it's starting to feel like that. Been probably, I don't know, 4 or 5 months since the water deluge test, and it was just that one. We've got another replay to show you, by the way, guys. So you lucky people are going to see a replay now from the close-up camera. So that is coming up right now. Nice. Gorgeous. Yeah. Absolutely gorgeous. Amazing. Again, we go on it monotonously to the point now it gets boring, but 33 of those. That's 7. Can you imagine 33? Yeah, again, that's not even 1/4, right? Yeah. We are still below 1/4 of what the final thing will be like. And that will be something to watch. I'm so looking forward to that. Adrian, do you have the T0? Of today's test, I do not have that right now. Let me scroll back and look. No worries. I love the I love the dark plume just lifting, and you can see the pads still there and everything. So cool. Yep. There was many a time where that test would happen and you'd find hunks of metal everywhere. Especially. Wszystko w swoim czasie. Rozumiem, że ty zadecydujesz, kiedy nastąpi ten czas. Zgadłeś. Słyszę jakieś kroki. Cii, strażnicy. Schowajmy się za gobelinem. Wróbel ćwierka, a szpak świszcze. A kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, skowronek dziędzieje, zaś gołąb grucha. I to wszystko. A słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska.
especially during the initial landing attempts. Yeah. Many, I mean, that many a was- souvenir was found. It looked Too long. Yes, well, I mean, I know you love point to point. I'd say I'm most excited. Towards the left, towards the beach. Było blisko. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. Tak? Interesujący hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszowór musi bardzo kochać naturę. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły. Uważaj je! Potwory. Zbliżają się. Są wszędzie. To dziwne. Moim zdaniem są na słońcu. Tak. Co się dzieje? Miałeś halucynacje. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Wejdźmy do środka, Geralt. Zamknę przejście. Nie możemy wzbudzać podejrzeń. Skelijskie podania Oto i najbliższych pracownia dzisiaj naszego programu druida. działało. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Krasnoreński Maska Uroborosa musi gdzieś tu być. Fajka. Widzę, że myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Takiej pracowni nie powstydziliby się cesarscy alchemicy. Koziołek wystrugany z lipowego drewna. Jest podpis. Dla wujka myszowora. To robota małej Ciri. Mówiła tak. Czaszka dziecka?
Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? O, różdżka myszowora. Jest jednym z niewielu druidów, którzy ich używają. Jest też szczegółowa mapa Królestw Północy. Strefy wpływów z różnych okresów. Teraz już nieaktualna. Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. A jakby mu wcisnąć w łapę szyszkę? Nic z tego, fałszywy trop. A co powiesz o małej czaszce posągu? Nie jesteś niezdecydowanym księciem. A może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Jesteśmy na miejscu. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... Słyszysz to? Powąchaj. To gaz. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić albo umrzemy. Tak? Ten szalony druid nas podusi. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut. Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo za piękne słowa. Wszyscy wezmą je pod rozwagę. A teraz zaczynajmy! Wyprawiliśmy Brana w zaświaty i musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Król musi mieć jaja. Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige.
mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór, oto jego wola. Niech wygra z nas najlepszy, bądź najlepsza. Co jej strzeliło do głowy? Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem, dlaczego powiedziała mi, że wypływa na Spikerok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, tym bardziej musimy porozmawiać. Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Pamiętam, jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. Zgadza się. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie. Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, morze szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Według Yennefer anomalia na Artskellig ma związek z Ciri. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Yennefer, jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę? Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki myszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie Artskellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Dziękujemy. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Arnwald! Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara? Poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Olbrzymy wymarły przed wiekami. Ktoś widział osobnika z Undvik na własne oczy? Dziesiątki uchodźców. Wyspa została spustoszona przez giganta, a niedobitki klanu Tordaroch przyjąłem na Artskellig. Słyszałam plotkę, że wcześniej na Undvik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hjalmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w Nowym Porcie. Mieli przeprawić się na Undvik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo, jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby... Chyba warto porozmawiać z bywalcami Nowego Portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy.
Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosz nie ufam Udalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony prędzej widziałby na tronie Nilfgaardczyka niż mnie. Poza tym, człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Ciri nadal jest na Artskellig. Włożę wygodniejszy strój i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem zatoki. To była udana uczta. Do zobaczenia. Zdobysz to ostrze i wykujesz na nowo. Wciąż nieładnie wyglądać. Grzeszniej proszę. Witaj, Biały Wilku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz. Ba, pewny byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skellige mieści się właśnie tu, w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Obejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Chętnie się rozejrzę. Chcę grać w karty.
Mieczy chcesz wyklepać? Niech topór twój nigdy... Interesuje cię broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Co masz na sprzedaż? Mam ochotę na partyjkę gwinta. Co to ma być? Interesuje... Mam ochotę na... Nieładnie wyglądać.
Ciekawe, czy taki... Słyszałeś, że winda się wczoraj zacięła? Kielt pół dnia wisiał, nim go zdjęli. Zawsze mówiłem, że tylko głupi może dać się unieść w powietrze w drewnianym pudle. A pływać w drewnianym pudle po morzu to już mądrze? Jak na statku wypadniesz za burtę, to jeszcze możesz płynąć. Wylecisz z windy, nie będzie co zbierać. Jesteś obcy. Waż swe kroki.
szalanki, butlę rumu, potem wszystko zapił winem. A rano wstał bez stęknięcia i poszedł do polowania. Skąd to tu wiesz? Polskich diabłów. Żaden Norwik nie Lubisz się do wojny szybko. I to nie z czarnymi, tylko z nami. Jeśli złamie rozejm, udowodni, że słusznie wołają na niego szalony. A jak jego synarek wejdzie mi w drogę, to rzeczywiście będzie silny. Jesteś obcy. Masz swe kroki. My tu swoje problemy załatwiamy sami. Słyszałem, że siwa Inge zobaczyła w snach strzeka twojego syna. Tak. Czego chcesz? Szukam ludzi z Unii. Nie żyją. Słyszałem, że wielu ocalało. Party jakiś. Co chcesz wiedzieć? Byłeś tam, kiedy zaatakował gigant. No byłem. Miałem ochraniać Jarla. Ale zawiodłem go. Nie wierzyłem w to, co kapłanki mówiły. Że kara na nas spadnie. Że niby żelazo ziemi wybieramy, przekuwamy na pancerze, a potem ludzie w nich śmierć niosą. Że Freja nas ukaże. Może i prawdę mówiłem. Opowiedz mi o śmierci Jarla Undwik. Jarl Harald Psia Gęba. Cała jego drużyna padła tamtej nocy. Wilmar, Wilfred, Wilhelm. Jak tam dobiegłem, już było po wszystko. Wilmara zobaczyłem, jak nim gigant rzucił skałę. Tuż obok mnie upadł, wszystkie kości połamane. Trzęsło nim jak łososiem na piasku. Harald już wtedy nie żył? Gdzie tam? Walczył jak niedźwiedź. Ciął, uchylał się, wrzeszczał, znowu ciął, ale to go nie uratowało. Jak udało ci się przeżyć? Najpierw usłyszałem, jak gigant coś warczy do tych swoich latających syren. Rozkazywał im, wyobrażasz sobie? Człowiek w nerwach widzi różne rzeczy. Wiem, com widział. Rzuciłem się na pomoc Jarlowi, ale i mnie jedna porwała. Chciała mi chyba zabrać do gniazda. Wyrwałem się jej, ale jak żmotnąłem o ziemię z wysoka, to nie mogłem potem wstać. Ostatnie, co widziałem, to jak chmara syren opada Jarla. Krzyczał jeszcze. Pewnie próbował walczyć, ale potem nagle zamilkł. Ci, co prowadzili kobiety i dzieci do łodzi, zabrali mnie nieprzytomnego ze sobą i wywieźli na Artskelik. Czas na mnie. Bywaj. Powiedz mi szczerze, wierzysz w to? Witam, zapraszam. Słyszałem, że Hjalmar zbierał tu ludzi na wyprawę. Tak, i to z jaką ikrą! Wpadł, wlazł na stół, zwalił miski, porozpieprzał wszystko dookoła i jak nie krzyknie, płynę po chwałę! Kto jest ze mną? Kto chce urżnąć gigantowi łeb? Podobno zebrał w ten sposób cały drakar ludzi. Ba, na rękach go z karczmy wynieśli i w krzyk jeden przez drugiego odbijemy kuźnie, wyprujemy z giganta flaki. Trzeba było to widzieć, Wiedźminie. Serce rosło. Widzę, że Hjalmar jest tu popularny, bo to syn Kracha. Łebski chłopak i niezłą kompanię zebrał. Dobitki i wypitki. Ile ja się po ich burdach nasprzątałem połamanych ław i stołów. No i ci z Undwik, których zwerbował, też nie byle chłystki. To właśnie jeden z klanu Tordarok podsunął Hjalmarowi cały pomysł z wyprawą. Ten szkutnik, jak mu tam? Wigi. No właśnie, to ten, co umyślił sobie, że zasłuży na przydomek Nieulękły. Na razie nazywają go Pomyleniec. Dlaczego chcieli odbijać później? A nie słyszałeś, że nie ma lepszych zbroi niż pancerze z Undwik? A i miecznicy sroce spod ogona nie wypadli. Bo nasze miecze robiliśmy,
jak krasnoludy te swoje sichile. Miękki, wielowarstwowy rdzeń na zewnątrz okucie z twardej stali. Skąd to wiem? To sekret klanu Tordaro. Mam znajomych krasnoludów. No może i ma, ale takie rudy jak w kopalniach na Undwik to nawet no, nikt nie ma. Tyle. Hjalmar musiał mieć jakiś plan. Opowiedz mi o nim. Zaraz tam plany. Nawet dobrze nie wiedzieli, gdzie szukać giganta. No, o ile pamiętam, Wigi koniecznie chciał iść w góry przez zamarznięte jezioro. Mówi się, że stamtąd przyszedł gigant. Obudziło go narastające wokół wieży zimno. Zima była sroga, a tam u ludożerców to kraj. A będzie jeszcze gorzej. Nawet bogowie. No. Co, ty też nie wierzysz, że Ragnarok nadchodzi? Jeszcze się przekonasz. Wszyscy się przekonacie! Bywa. Do usług. Jakbyś chciał się jeszcze o Undwik i gigancie wywiedzieć, to pytaj Axela, albo tam Rantę siedzi. Szukam ludzi z Undwik. Jawor jest z wyspy, a ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wyrysować linię brzegową z pamięci. Piękna trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Mnie się pytaj, mnie albo Axela Antordaro, tam siedzi. Co ktoś z Artscape może wiedzieć o Undwik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancrate, co? Jawor jest miejscowy, a ty znasz tę wodę. Dlaczego nie popłynęliście z Hjalmarem? Bo na taką wyprawę trzeba porządnego wodza, a nie młokosa, co tylko myśli, gdzie podłożyć głowę, żeby zarobić guza. Ja kiedyś... Ty to byś tylko siedział na życi i kręcił nosem z erikańska księżniczką. Dzielny chłop się trafił, trzeba brać. Gdyby mi te morskie kurwy nóg nie poszarpały, sam bym popłynął z Hjalmarem, zamiast dzielić stół z taką zrzędą jak ty. Ty to byś z każdym wypłynął, kto by cię do załogi wziął, nawet i z krachową córką. Te syreny, o których mówiłeś. Dużo ich jest na Undwik? Strasznie dużo. Więcej niż na innych wyspach. A gdzie to? Na jednym połowie opadły mnie i Larsa. Zanim zdążyłem je odgonić, jego wciągnęły w wodę, a mnie tak poszarpały, że... Jak niby odganiacie syreny? Od razu poznać, żeś nie wyspiasz. Drogiem Hornwala wystarczy zadać, a spieprzają, aż fale idą. Chcę się dostać na Undwik. Następnemu się przygód zachciało. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie i jesteś trup. Ja kiedyś... Do rzeczy. Jak chcesz. Uważaj też na prądy. Mogą cię znieść z kursu i rzucić na skały. Jak ci się poszczęści, dotrzesz do plaży, na której miał wylądować Hjalmar. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Bywajcie. Pomyślnych wiatrów! Chcę walczyć. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Opowiedz mi o zasadach tego turnieju. Biorą w nim udział młodzieńcy, którzy pragną wykazać się siłą i odwagą, ale również starzy wojownicy, którzy nie chcą zgnuśnić. W Nowigradzie i w Welen mają podobne zawody, ale tam to zwykłe mordobicie, a u nas małe święto. Mogę walczyć, choćby zaraz. Chcę najpierw porozmawiać z cudzoziemcem. Chodzi o Erykę.
Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać, bo ona patrzy. Wiem, że z tobą nie wygram. Chyba że pozwolisz mi zwyciężyć. No dobra, umówmy się, że za pierwszym razem się podłożę, ale potem spróbujemy jeszcze raz. I wygra lepszy. Dosyć gadania! Walczcie! Na ubiory, Myrchogu! Ramię w ramię! To spokojna. Zwyciężył Walgard! Dzięki. Chyba dużo ćwiczysz? No. Ciekawe, czy taki mocny, na jakiego wygląda. Jesteś obcy. Masz swe kroki. Znaleźli ją w zakładce. Musimy spróbować swoich sił. Powiedz, gdyby... Może... W takim razie... Obraziłeś Przeszła ci ochota? Na topór Heimdalla! Stań przed jarą! On cię wysłucha! Obraziłeś wyspiarza, co za... Zwyciężył cudzoziemiec! Honor i chwała! Czekają cię 2 kolejne pojedynki, zanim otrzymasz szansę zostania mistrzem Skellige. Jeden z przeciwników to Einar. Znajdziesz go na Faroe. Drugim jest Grim z wioski Helmstein na Artskellig. Czego to ludzie nie wymyślą? Aha. Jesteś obcy. Masz swe kroki. My tu swoje problemy załatwiamy sami. A ta mieszanka to nas nie... Na po rozgłosu. Luar, nie żryj ty. Miałeś plany?
Ślady ciągniętych noszy. Ślady giganta. Wracać pora rodzinne do długiej chaty rzeką kładzionej. Nie tam piękna, niczym we śnie. Tracę już siły. Krew w żyłach we. Ręce sztywnieją, oddech się rwie. Więc wracać mi pora w rodzinne strony. Do długiej chaty strzechą kładzionej. Znam piosenkę, którą śpiewałeś. Co tu robisz? Patrzcie, drużyna, następny idzie. A tyle razy im powtarzałem. Co mówisz, Wilfredzie? Tak, oni się nigdy nie nauczą. Ten sobie przynajmniej piosenki posłuchał przed śmiercią. Kim byli ci ludzie? To moja drużyna. Przysięgali, że mnie nigdy nie opuszczą. I patrz, dotrzymali słowa. Ten wysoki to Wilmar. Obok niego po prawej Wilfred. A ten, co się tak jąka, to Wilhelm. Dlaczego ty i twoja drużyna zostaliście w tym miejscu? Nie możemy odejść. Gdybyśmy znowu spróbowali, gigant by nas wszystkich pozabijał. Tak jak innych. Ty jesteś Harald Psiagęba Jarl Undwik? Słyszałem, że zginąłeś. A wyglądamy ci na umrzyków, ja i moja drużyna? No... No właśnie. To mówisz, że wszyscy myślą, że nie żyję? Może tak jest lepiej. Czemu gigant cię oszczędził? Moja drużyna i syreny pomagamy mu budować okręt. Ja szyję żagle i czasem uciekam, a wtedy syreny przylatują i przynoszą mnie tu z powrotem. A po co mu ten okręt? Gdzie chce popłynąć? A nikomu nie powiesz? Moim ludziom mogę ufać, że będą milczeć jak grób, ale ty... Nikomu nie powiem. No dobrze. Gigant chce wypłynąć tą łajbą, żeby gromić bogów podczas Ragnarok. Ostatniej bitwy przed końcem świata. A statek jest już prawie gotowy.
Mało tu zwierzyny, a widziałem, jak gigant daje ci jedzenie. Skąd je bierze? Nie wiem, nie pytam. Drużynie smakuje. Tam na ziemi leży ogryziona ręka. Co? Gdzie? Wilmar, kurwa mać, miałeś zadbać, żeby był porządek! Nie umiesz dochować żadnej tajemnicy. No, mieliśmy do wyboru albo to, albo umrzeć z głodu. Ale wiesz, nikogo nie zmuszałem. Cała drużyna głosowała za. Szukam Hjalmara Ancreit. Podobno wybrał się tu z drużyną, żeby pokonać giganta. A tak, widziałem ich i Wilmar też. Jesteś pewien, że ci się nie przywidziało? Wilmar ma sokoli wzrok. Stali w tym samym miejscu, co ty teraz. Wszyscy wyglądali dość marnie. Rudy Leif, Folan, Wigi. Między nami mówiąc, ten chłopak ma trochę nie po kolei w głowie. No i młody Ancreit. Rozpoznali cię? Nie. I dobrze. Pamiętasz, kiedy to było? Kiedy co było? Kiedy Hjalmar Ancreit i jego ludzie tu byli. A to... nie pamiętam. Pytaj Wilhelma. Mówili, dokąd pójdą? Mówili Wilmar? A tak, mieli rozbić obóz przy starej wieży strażniczej. Łatwo ją poznać, Bo stoi pośrodku doliny i zupełnie niczego nie strzeże. Spróbuję wrócić po ciebie, kiedy już znajdę Hjalmara. Taki jesteś pewny, że go znajdziesz? I może jeszcze całkiem sam zabijesz giganta? Oni wszyscy są tacy sami, no nie, Wilhelm? Wydaje im się, że są nieśmiertelni. Czas na mnie. Bywaj. Słuchaj, jakbyś rzeczywiście miał tu wracać, to przynieś mi ze wsi trochę solidnej dratwy. I gwoździe. Gwoździe też nam się kończą. Będziesz pamiętał? Gwoździe i dratwa. Będę pamiętał. Obóz Hjalmara. Zostali zaatakowani. Złamany kręgosłup, jakby spadł z dużej wysokości. Tyle ran. Musiał długo walczyć. 2 osoby. Nie trzymało się razem. Te ślady są starsze. Ktoś odłączył się od obozu przed atakiem. Kilkoro ludzi. Odciągali łódź w południowym kierunku. Jeden z ludzi Hjalmara. Wykrwawił się podczas ucieczki. Ciekawe, co stało się z resztą.
Uciekali w stronę jaskini. Gigant ich ściga. Jeden z nich się poddał, ale pozbierał się, zanim gigant go dopadł. Kolejny ślad. Dużo tej krwi. Muszę znaleźć inną drogę. Gigant próbował dostać się do jaskini, ale chyba zrezygnował. Skoczył prosto do leża Neckera i go załatwił. Ludzie ze Skellige mają twardy charakter. Przeszedł tędy, na pewno. Necker. Kto się powystrzelał i miał dobre oko. Nie wrócił, żeby pozbierać strzały. Ciekawe, czemu łucznik tak bardzo chciał go zamordować. Szedł tędy. Ktoś porządnie oberwał. Stracił tyle krwi.
Na pewno daleko nie zaszedł. W końcu łucznik go dopadł. A gdzie się podział łucznik?
beach. So this is a camera north of the fire looking south. And, yep. Because they're surprisingly useful. When we first saw them, we thought, that's quite cute. It's very Elon-esque of him to bring, robotic dogs in. But they are the way of getting close to having a look at things. Polacy zwariowali. Zaciągnęły go do jaskini. Ciekawe, czy jeszcze żyje. Łucznik też był ranny.
się tam gotuje? Gotujecie sobie? Ano, gotujemy, bo głodne. Hej, ty tam! No pomóż mi, woda robi się gorąca! Cicho tam! Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygrany od Melchifa. W zagadki. I to trudne. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do gara. To dobre. Bardzo dobre. Nie bulgota. Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Troll, rzecz jasna. Troll. Dobrze. Niech zada swoją zagadkę. Jestem lekki jak piórko, ale nawet troll nie wstrzyma mnie długo. Siku? Zagadka za trudna. Człowiek oszukał. Wygrałem uczciwie. Głupie zagadki. Tylko troll trzyma, nie siku. Możesz iść. Tak. Dam sobie radę. Chodźmy stąd. Wszystko w porządku? Już nigdy w życiu nie pójdę do sauny, ale poza tym w porządku. Jak mogę ci się odwdzięczyć za uratowanie życia? Szukam Hjalmara. Hjalmara? Też jestem ciekawy, gdzie się podziewa on i cała drużyna. Coś musiało się stać, skoro nie przyszli mnie szukać po tym, jak zniknąłem w nocy. A właściwie po co ci Hjalmar? Opowiedz mi o waszej wyprawie. Zaczęło się jak w najlepszych pieśniach, od porządnego sztormu. Żaglem targało jak kawałkiem szmaty. Potem, kiedy już widzieliśmy brzeg, opadły nas syreny, jakby tylko czekały. Ale pewnie wyszlibyśmy z tego jakoś, gdyby nie sternik. Sternik popełnił błąd? Raczej jego matka, wydając go na świat. Głupiec nasłuchał się bajań, napchał do uszu wosku i nie słyszał naszych ostrzeżeń. No i wpakował nas prosto na skały. Kilku zginęło, rannych musieliśmy ciągnąć na noszach, a syreny ciągle nie odpuszczały. Hjalmar doł wróg, ale podeszliśmy za blisko zbocza i runęła na nas lawina. Rzeczywiście mieliście pecha. I co było potem? Dotarliśmy do tego szaleńca z okrętu i w końcu rozbiliśmy obóz przy wieży strażniczej. I wyglądało na to, że na chwilę wszystko się uspokoiło. Krach przysłał mnie po Hjalmara. Na Art Skellig będą wybierać nowego króla i wszyscy czekają na powrót młodego Ancrate. Czyli już się zaczęło. Hjalmar władcą całego Skellige. Myślisz, że się nie nadaje?
Hjalmar bywa nieodpowiedzialny, uparty i nigdy nie słucha rad, ale to świetny przywódca. Przyjaźnię się z nim od dziecka, z nim i z Cerys. Cerys też się zgłosiła. Cerys? Ale ona jest przecież... Jest nieodrodną córką Kracha. A Krach? Poparł ją? Pozwolił jej wyruszyć na jakąś szaloną wyprawę? Nie był zachwycony, zwłaszcza, że Cerys nic mu wcześniej nie powiedziała. Mnie też nie. A gdzie popłynęła? I kto był z nią? Na Spiker. Sama. Sama! Psa krew! Gdyby tylko Hjalmar... Wiesz, czy już wróciła? Kiedy wypływałem z Artskelik, jeszcze jej nie było. Dlaczego odłączyłeś się od reszty? Bo na nocnej warcie zobaczyłem, jak Egnar z Faroe kradnie Hjalmarowi róg Hornwala, którym odstraszaliśmy syreny i wymyka się z obozu, to poszedłem za nim. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do tego rudego łba. 1000 razy mówiłem Hjalmarowi, żeby go nie brać ze sobą. I co, udało ci się go dogonić? Tak, w tych jaskiniach. Drań narobił takiego wrzasku, że ściągnął trole. Myślałem, że mnie zeżrą od razu, ale najpierw wsadziły mnie do marynaty. Dziś uznały, że już czas i jak nic byłoby po mnie, gdybyś mi nie pomógł. Wiesz, gdzie Hjalmar chciał szukać giganta? Dowiedzieliśmy się, że ma swoje leże w jaskiniach nad wioską. Hjalmar chciał tam przeprawić się przez jezioro. Wigi pomyleniec upierał się, że jest lepsza droga przez kopalnię, ale nikt nie chciał się pchać w łapy potworom. To mi wystarczy, bywaj. Czekaj, pójdę z tobą. Na szczęście trolle nie wzięły mojego łuku na podpałkę. Dobrze, ruszajmy.
Kolejny ślad. Na tyle głęboko, żebym nie rozbił się o skałę na dole. Dobrze znasz tę wyspę? Nigdy wcześniej tu nie byłem. Powiedzmy, że nie przepadam za klanem Tordar. Właściwie to nikt na Artskellig specjalnie ich nie lubi. Mówisz, że nie lubicie ludzi z Undwik, ale przecież pomogliście im po ataku giganta. A ty kiedy ratujesz rozbitków podczas sztormu, pytasz najpierw z jakiego są klanu? No dobrze, ale potem udzieliliście im schronienia. A teraz ruszyliście na giganta. No jasne. Odbicie Undwik to przecież najlepszy sposób, żeby się ich pozbyć z Artskellig. A z którym klanem macie dobre stosunki? No... na pewno nie z tymi tchórzami z Brokfar. Będą ci mówić, że to nieprawda, ale 100 lat temu ich Jarl zrezygnował z bitwy tylko dlatego, że siły wroga były przeważające. Ci z Faroe to oszuści i złodzieje, wszyscy to wiedzą. Ci Urseach, Sandskellig od zawsze zadzierali nosa. Klan Lugosa Szalonego... oni są w porządku. Myślałem, że to wasi najwięksi wrogowie. Oczywiście. Innych klanów aż tak nie szanujemy. Ruszajmy. Czyste cięcie. Łeb pewnie wystrzelił na sążeń w górę. Zasiekli ją. Pewnie we dwóch. Hjalmar stracił tu sporo ludzi. Arvitan Tordaroch. Tak się upierał, żeby z nami płynąć. Strop tunelu się zapadł.
Pakowali w nią pół kołczana. Rozpłatał ją na pół. O bogowie. Ze 20. Ale Hjalmara tu nie ma. No, ile... Jaka spiżarnia, takie myszy. Dużo starych tropów. Gigant musiał tędy często chodzić. Przeszedł tędy, na pewno.
Wolan! Byłem pewny, że nie żyjesz. Gdzie się podziewałeś? Cerys popłynęła na Speaker Rock. Sama! A ty nie mogłeś zaczekać? Musiałeś wymknąć się na wyprawę, jakbyś się bał, że ktoś ci ukradnie tego giganta. Cerys... się zgłosiła? I co, pewnie wolałbyś płynąć z nią? Chciałbym przynajmniej móc zdecydować. Czekaj! Jeszcze ci nie podziękowałem, Geralcie z Rivii. Nigdy nie zapomnę, żeś mi przyszedł z pomocą. Znasz mnie? Bardowie śpiewają u nas pieśni o tobie. No i ojciec mi opowiadał o twoich przygodach, kiedy byłem mały. Mówił, nie tylko Wiedźmini zostają bohaterami, a dla chłopaka ze Skellige słona bryza i zimna woda to najlepsze eliksiry. Czyli ta pieśń o Wiedźminie i czarodziejce to o tobie, Geralt? Cóż... Gdzie reszta twojej drużyny? Musieliśmy się przebić przez gniazdo syren, żeby tu dotrzeć. Po walce nad jeziorem została nas tylko garstka. A teraz 3. Leif nieźle oberwał, trzeba go będzie opatrzyć. On nie żyje. Co? Nie, tylko stracił przytomność. Sporo krwi z niego wytoczyły. On nie żyje, znam się na tym. Przysiągł na kości swoich przodków, że zatopi ten miecz w sercu giganta. Idziesz ze mną? Głupie pytanie. Geralt, dołącz do nas. Wykrwawił się na śmierć. To miała być jego ostatnia rejza. Chodźmy szybciej. Widzę, że już nie możesz się doczekać. Mówię ci, jest wielki jak skurwysyn. To wspaniale. Aż nie mogę uwierzyć, że wreszcie go dorwałem. Geralt, pomóż mi to rozwalić. Tędy na pewno dostaniemy się do jaskini giganta. Osłaniam cię. Ustawię się tak, żeby mieć giganta na widoku. Coraz zimniej. Już blisko. Ostrożnie. Jeden fałszywy krok i go obudzisz. Ej, szybko! Wypuśćcie mnie, zanim się obudzi. Klucz na pewno gdzieś tu jest. Nie, czekaj. Wiesz, jak nazywają Wigiego? Pomyleniec. I nie bez przyczyny. Lepiej niech posiedzi w klatce, zanim nie skończymy z gigantem. Co? Zdurniałeś, Ancrate? Myślałem, że to twój druh. Tak, i dlatego wiem, do czego jest zdolny. Wypuśćmy go. W walce z gigantem dodatkowy miecz na pewno się przyda. Nawet jeśli będzie nim wymachiwał wariat. Słyszałem to, Ancrate. Wypuśćcie mnie natychmiast. Poczekaj tu, a ja znajdę klucz.
Nawet do niego nie podchodź, on jest mój. Ej, wypuść mnie szybko! Stul ryj! Ja jak siedziałem w kotle troli, to ani nie mełknąłem. Tylko nie. No wreszcie. Dzięki, bracie. No, wiedziałem, że damy mu radę. Wigi, ty pojebie. A gdzie reszta? Dzięki za pomoc, Biały Wilku. Dopilnuję, żeby Skaldowie ułożyli pieśń o Geralcie, zabójcy giganta. Hjalmar, zabójca giganta, brzmi lepiej. To twoja wyprawa i tobie należy się chwała. Masz rację. Chodźmy stąd. Chodźmy. Wracasz na Artskelik. Tak, w końcu mam zostać królem. Zabiłem giganta, odbiłem Undwik i straciłem całą drużynę. Może powinienem był wyruszyć sam jak Cerys.
Żałujesz, że zdecydowałeś się na tę wyprawę? Teraz to nie ma znaczenia. Gigant nie żyje. Ludzie z Undwik mogą wrócić do domu. A czy Cerys wróciła już? Kiedy wypływałem z Artskelik, jeszcze jej nie było. Popłynęła na Spikerog. Zmierzyć się z tym, co powoli zabija Udalryka. Niektórzy mówią, że Udalryk jest wybrańcem bogów. Mówią też, że bogowie są miłosierni. Wiedźminie, Cerys na pewno nie ucieszyłaby się na mój widok, ale czy ty nie wybierasz się przypadkiem na Spikerog? Wybieram się. To dobrze. Dzięki, Geralt. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Bywaj, Ancrate. Patrzcie, drużyna. Białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Mam dla ciebie gwoździe i dratwę. Co? A tak. Biednemu Wilhelmowi wreszcie przestanie odpadać ucho. Mam dla ciebie... Co? Biednemu... Czas na mnie. Bywaj. Patrzcie... Zabiłem giganta. Zabiłeś go? Chociaż cała moja drużyna nie dała rady? Słyszeliście, wiara? Nie wstyd wam? Zamiast gadać do siebie, lepiej popłyń ze mną na Artskelik. Tam schronili się twoi ludzie. Dalej jesteś ich przywódcą. Moi ludzie... No tak, teraz tu wrócą. Hej, drużyna! Musimy się śpieszyć! Trzeba kończyć robotę. To będzie piękna łajba. Sam raz na pogrzeb.
czym przychodzisz? Pokaż mi swoje towary. Mam ochotę na małą rozrywkę, najlepiej na partyjkę gwinta.
Ja wiem swoje. Z czym przychodzisz? Mam ochotę. Psia krew, nie wyglądasz na kogoś, kto lubi się targować. Pokaż, co tam masz i zobaczymy. Nie wiem, czy coś od ciebie kupię, czy nie, ale na pewno zagrałbym z tobą w gwinta.